Witajcie w kolejnym odcinku poradnika, jakiego laptopa wybrać. W poprzednim odcinku wybieraliśmy spośród konstrukcji z RTX 4050. W tym materiale chciałbym przyjrzeć się modelom wyposażonym w RTX 4060 i gdybyście się zastanawiali, widełki cenowe z miniatury to nie żaden clickbait. I tutaj mała ciekawostka, ponieważ jak w poprzedniej generacji trudno było znaleźć laptopy z RTX-ami 3060 w cenie tych z 3050, tak obecnie poziomy cenowe jednych i drugich są dość zbliżone. Ale uwaga, wszystko zależy od producenta i zaraz to zobaczycie. Stąd tytule filmu widełki cenowe zbliżone do tych z poprzedniego materiału, a poświęconego dużo słabszym konstrukcjom. Tym razem w ramach eksperymentu postanowiłem zmienić trochę sposób prezentacji i chciałbym, żebyście napisali w komentarzach, co o tym myślicie. A mianowicie modele prezentowane będą od najtańszego do najdroższego, ale przy każdym na końcu jego prezentacji pojawią się dwie liczby. Jedna to miejsce w rankingu biorąca pod uwagę wydajność do ceny, a druga to miejsce pod względem możliwości danego modelu, bez znaczenia na to, ile obecnie kosztuje. Dlaczego taka forma? A mianowicie ceny ciągle się zmieniają i klasyfikacja w wydajność-cena może być szybko nieaktualna. Natomiast ogólna ocena danego modelu pozostanie bez zmian. Zacznijmy od najtańszej i najgorszej propozycji. Jest nią Gigabyte G5 G7KF. Jak możecie się domyślić, wersja z 5 to model 15,6 cala, natomiast 7 oznacza 17-calowy. Mam co do nich mieszane uczucia, wszystko wygląda nieźle na papierze, biorąc pod uwagę parametry do ceny. Mamy tu i5 12500H i RTX 4060 z TGP 75W. Niestety, jak to większość konstrukcji od tego producenta, wiele osób narzeka na ich funkcjonowanie, ale większość problemów można uniknąć kupując wersję bez systemu i instalując samemu oraz wyłączyć autouruchamianie aplikacji Control Center, o manualnym ustawieniu wentylatorów nie wspominając. Kolejną bolączką tego modelu są bardzo wysokie temperatury, co przekłada się na wydajność oraz, co tu dużo mówić, wytrzymać w tym samym pokoju bez słuchawek jest dość trudno. Oczywiście możemy ręcznie obniżyć prędkość wentylatorów, ale stracimy wtedy na wydajności. Z uwagi na powyższe w ogólnym rankingu oceny muszę umieścić go na samym końcu, natomiast w kwestii wydajności do ceny jego pozycja jest dość wysoka, ze względu na ciągłe przeceny na ten model. Następnie mamy MSI Bravo 15, o którego starszym bracie 17-calowym zrobiłem kilka materiałów i uważałem go za najbardziej opłacalnego laptopa w chwili premiery. Odsyłam Was tu do filmu na jego temat, który macie w opisie. Zastosowano tu procesor Ryzen 7 7735HS i świetnie radzi on sobie w większości gier, poza tymi, które bardzo preferują Intela, jak na przykład Wiedźmin 3 po aktualizacji. Natomiast RTX 4060 posiada limit mocy na poziomie 105 W, co pozwoli mu działać z pełną mocą, ale nie umożliwi nam zabawy w overclocking, jak w przypadku następnych modeli. Niestety w tej cenie nie ma róży bez kolców, minus to ciemna matryca o słabym odzorowaniu kolorów. Granie na tym laptopie w jasnym pomieszczeniu nie sprawi zbyt wiele frajdy. Niemniej moim zdaniem przy obecnych cenach jest to niewątpliwie lider w kategorii wydajność do ceny. Natomiast ogólna ocena jest zdecydowanie gorsza z uwagi na jakość wykonania i wspomnianą matrycę. Dodatkowo producent umieścił chyba dla beki drugi slot M2, ale bez miejsca do przykręcenia dysku. Pod filmem na dole w opisie możecie znaleźć link do sklepu, w którym ten model znajdował się najtaniej w chwili tworzenia tego materiału. Natomiast na karcie społeczności będę się starał na bieżąco zamieszczać promocje. Dlatego zachęcam do zostawienia subskrypcji i śledzenia postów. Czas na Loku, czyli kolejną wariację od Lenovo. Czy jest to bardziej następca IdeaPad Gaming, czy może Legiona 5 bez Pro, trudno mi określić. Wiem, że dostajemy tu RTX 4060 105 W, czyli pełnej mocy, a do tego matrycę z akceptowalną jasnością na poziomie 350 nitów, ale niskim odzorowaniem kolorów i chyba najgorszymi czasami reakcji spośród laptopów skierowanych do graczy. Tym, na co warto zwrócić uwagę, to pewne różnice między wersjami w zależności od zastosowanego procesora, a mianowicie modele z CPU od czerwonych objęte są aż 3-letnią gwarancją, co jest dość niespotykaną praktyką. Z reguły laptopy dla graczy mają jedynie 2-letnią. Czyżby Lenovo wiedziało coś więcej o awerności nowej generacji Intela w stosunku do poprzedniej? Niemniej w cenie poniżej 5000 jest to dość ciekawa alternatywa. Wadami tego modelu, jak już wspominałem, jest kiepska matryca z tragicznymi czasami reakcji oraz brak możliwości zarządzania pracą wentylatorów. Dlatego w przypadku tej konstrukcji zarówno wydajność do ceny, jak i ogólna ocena pozwoliły mu zająć w obu przypadkach miejsce zaraz za podium. Czas na Asusa w wersji budżetowej, czyli TUF.
Powiem Wam, że tutaj miałem dość sporo problemów, aby go sklasyfikować. Ma on wiele zalet i niewiele wad, ale jedną z nich jest matryca. Czasy reakcji w tym modelu co prawda są lepsze niż w loku, ale dalej są jednymi z gorszych, co przy cenie zbliżonej do 5000 nie powinno już występować. Największą zaletą tego modelu poza TGP na poziomie 140 W, co pozwala na wyciśnięcie z grafiki dodatkowych kilku lub nawet kilkunastu procent, jest możliwość sterowania wszystkimi parametrami, począwszy od mocy TDP-TGP na prędkości wentylatorów kończąc. W porównaniu z dobrym układem chłodzenia jest to po prostu solidna konstrukcja. Dlatego jeśli miałbym go sklasyfikować, to umieściłbym go na trzecim miejscu, zarówno w przypadku oceny ogólnej, jak i wydajności do ceny. Następnym w kolejności laptopem pod względem ceny jest Acer Nitro 5 i jak byłem bardzo dużym krytykiem tego modelu w poprzednich latach, tak dzięki mniejszemu zapotrzebowaniu na moc w tej generacji kart graficznych konstrukcja ta nabrała sensu, a w połączeniu ze świetną matrycą 165 Hz o pełnym odzorowaniu kolorów i niskich czasach reakcji jest to pierwszy laptop w tym rankingu, do którego nie mam jak się przyczepić, poza stwierdzeniem, że mogłoby być taniej. Dlatego w rankingu oceny ogólnej zajmuje on zaszczytne drugie miejsce, natomiast pod względem ceny do wydajności ląduje na trzecim od końca razem z Loku, który jest tańszy, ale ma znacznie gorszą matrycę. Następny w kolejności jest MSI Katana i tutaj podobnie jak w przypadku modeli od Gigabyte'a, laptop ten występuje w wersji 15 i 17 calowej. Posiada on RTX 4060-105 W, ale często działa jedynie w 85 i niestety miałem tą wątpliwą przyjemność jego testowania. Wszystko zostało tam powiedziane, zachęcam Was do zapoznania się z filmem, który zatytułowałem Ceptur chciał być mieczem. Krótko podsumowując, mamy tu niski limit mocy CPU plus GPU, przez co grafika osiąga okolice 85 W, do tego matryca o słabym odzorowaniu kolorów. W zasadzie nie widzę większego powodu, żeby go kupować, skoro w ofercie jest MSI Bravo. Dlatego ląduje on na ostatnim miejscu pod względem wydajności do ceny oraz przedostatnim w ocenie ogólnej, bo jednak jest troszeczkę lepiej wykonany niż Gigabyte G5. Gigabyte Aorus 15-9KF. Moim zdaniem jedna z najlepszych premier tego roku. Niestety nie obyło się bez wpadek, jak przestająca działać klawiatura, co przyczyniło się, że model ten ma złą opinię. Dlatego ostatnio wrzuciłem materiał, gdzie pokazuję krok po kroku, jak sprawić, aby laptop ten stał się bezkompromisowym rozwiązaniem. Mamy tu pełnej mocy RTX 4060 z dużymi możliwościami podkręcania dzięki TGP na poziomie 140 W oraz rewelacyjną matrycę 360 Hz o pełnym odzorowaniu kolorów i niskich czasach reakcji. Wykonanie samego laptopa jest bardzo dobre i przypomina trochę Legiona 5. Konstrukcja dostała też świetne chłodzenie i aplikacje do zarządzania wszystkimi parametrami. Niestety laptop ten jest na tyle dobry, że jego cena systematycznie rośnie i obecnie przebija 5000 zł. Biorąc to wszystko pod uwagę, muszę umieścić go na dole rankingu wydajności do ceny, ale jest on niewątpliwym liderem w kwestii oceny ogólnej laptopów w tym przedziale cenowym. Macie już dość, głowa Wam paruje, nie martwcie się. Teraz podsumowanie całego rankingu w telegraficznym skrócie. Zacznijmy od wydajność do ceny. Ostatnie szóste miejsce należy do Katany. Za bardzo wysoką cenę dostajemy średniego laptopa z kiepską matrycą. Kolejne miejsce to Aorus 15-9KF. Rewelacyjny laptop, bezkompromisowe rozwiązanie, ale jego obecna cena wydaje się zdecydowanie zbyt wysoka. Czwarte miejsce należy ex aequo do Nitro 5 i Loku. Dobre konstrukcje w rozsądnych cenach. Lenovo tańsze, a Acer ma lepszą matrycę. Następnie mamy Asusa TUF. Do szczęścia brakowało niewiele, w zasadzie gdyby miał lepszą matrycę, mógłby liczyć na miejsce drugie, a może nawet i pierwsze. Drugie miejsce należy do Gigabyte'a G5. Ciągłe promocje na ten model czynią go najtańszą konstrukcją z RTX 4060. Często sprzedawany jest nawet taniej od modeli z RTX 4050. No i dotarliśmy do pierwszego miejsca. Mamy tu MSI Bravo 15. RTX pełnej mocy, kiepska matryca, średnie wykonanie, ale cena robi swoje. Ocena ogólna wygląda już zdecydowanie inaczej i jest ona skierowana do osób, które mają podejście, najpierw wybierają wymarzonego laptopa, a potem czekają na promocję lub nie muszą się martwić o pieniądze. I wygląda to następująco. Na szóstym miejscu mamy Gigabyte'a G5, czyli zmarnowany potencjał, który idzie jakoś uratować, wymieniając pastę i bawiąc się ustawieniami.
Niemniej kiepska matryca i kultura pracy, do tego niepełne TGP wynoszące 75 W, ale za to atrakcyjna cena. Piąte miejsce ex aequo zajmuje MSI Bravo i Katana. Ponieważ nie patrzymy tu na cenę, są to dość podobne konstrukcje. Droższy jest lepiej wykonany, ale RTX w nim zamontowany potrafi działać z mniejszą mocą. Na czwartym miejscu znajduje się Loku. Trzecie miejsce to Asus TUF z uwagi na kiepskie czasy reakcji matrycy. Gdyby nie był to ranking dla graczy, tylko do wydajnej pracy, byłoby znacznie lepiej. Natomiast drugie miejsce należy do Nitro 5. Nie wiem za bardzo co mam tu powiedzieć, jest wyżej od Asusa, bo ma lepszą matrycę w podobnej cenie, ale ustępuje konstrukcji z miejsca pierwszego, którą jak się domyślacie jest Aorus. Czy są lepsze laptopy z RTX 4060 od niego? Zdecydowanie tak, ale ich cena jest wręcz kosmiczna i niczym nieuzasadniona. Zaraz pewnie zacznie się narzekanie na serwis Gigabyte'a, tak jest on lekko mówiąc kiepski, ale obecnie zawsze będzie to loteria. Ja miałem przejścia z MSI, a tutaj mała próbka tego, co potrafi serwis Asusa. To by było na tyle. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i pamiętajcie, że zawsze możecie do mnie napisać o poradę. I mam nadzieję, że materiał okaże się dla Was przydatny. Ja zabieram się za kolejny i do zobaczenia!